Witamy serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl. Witam. Dzisiaj Piotr i sprzęt, jak my tu mamy ładnie napisane? DJ Kolekcja. DJ Kolekcja, czyli coś, co na naszym kanale jeszcze nie gościło, a dzisiaj jest cała wystawa. Pierwsza Wystawa w kraju. Nie wiem, czy nie w Europie i na świecie. Nic nie znalazłem na temat takiej dużej wystawy, żeby skompletować taką dużą ilość sprzętu. To jest kolekcja moja i kolekcja Darka, który zbiera już od 30 lat sprzęt. Ja trochę krócej, tylko ja się bardziej wyspecjalizowałem na przykład te żelaźniaki, które tutaj widzimy. żelaźniaki, to jest takie Tak. nazywane u was w żargonie, tak? Tak. Czyli sprzęt, podwójne playery montowane do raka. Już w tej chwili praktycznie wymarły te sprzęty. Nowych nie wiem, czy są w ogóle jakieś sprzedawane. Bo dzisiaj będziemy mogli też pokazać unitry jeszcze na płytach Tak. winylowych. Nitra też jest. Tak. Mamy Unitrę komplecik do odpalenia. Nawet spróbujemy dzisiaj go odpalić. Wczoraj graliśmy już z niego. Jutro będzie ich właściciel, bo to niestety ja nie mam w kolekcji, ale na pewno kiedyś będę miał. Czyli Fonodysk i Luxomat. Pierwszy zestaw w Europie Wschodniej był eksportowany do Związku Radzieckiego, na Litwę. Piotrku, można przyciszyć tę muzykę, bo Tak, tak. tu nam zaraz ktoś wyłączy dźwięk, ale tego byłoby niewskazane. To może poopowiadasz trochę, bo tak, tam mamy jeden sprzęt, który stoi z przodu, jest całkowicie nigdy nie używany. Tak, Prawdopodobnie. Nówka sztuka, z Anglii sprowadzona, tak? tak. Kolega z grupy DJ Kolekcja strasznie chorował na ten mikser. Ja mam w swojej kolekcji, ale nie chciałem mu sprzedać, czyli PMX 1600. Denona. Nie, mikser jest Gemini. Aha. Bardzo popularny w koniec lat 90., początek lat 2000. Nie do zajechania mikser. Bardzo trwały i wdzięczny. I znalazłem na aukcji w Wielkiej Brytanii taki zestaw. Kolega się zastanawiał i postanowił, że dobra, on ten mikser weźmie, player weźmie, skrzynkę zostawi dla mnie. Ale jak przyjechało to z Anglii, to niestety nie zdecydowaliśmy się tego rozdzielać, bo to jest po prostu, to jest rodzynek. No, Praktycznie nieużywane. Była jeszcze naklejka tutaj na zaślepienie lampki, ale no niestety już jej nie ma. no ale za to jest lampka. Za to jest lampka. Lampka była zafoliowana, była tylko pobita żarówka, nie spalona, a pobita. Gdzieś tam w transporcie się pobiła żaróweczka. No, ale sprzęt jest piękny i Denon, no mi się Denon kojarzy z zupełnie czymś innym, ale też muszę przyznać, że na sprzęcie DJ-owskim mało się znam. Denon DJ to dział, który powstał w 90 roku. Więc jedna z pierwszych marek, która zajęła się sprzętem DJ-skim, no i to jest najbardziej chyba topowa marka do tej pory. Denon, Pionier, A każdy to Technics? kojarzy. Technics też. Też. I mamy tu Technicsy. Mamy wszystko. Także będziemy pokazywać. Mamy dużo marek. Tutaj jeszcze są żelaźniaki takich marek jak A z których lat to pochodzi, te urządzenia? Od początku lat 90. do 2010. Ostatnie modele to jest 2010. A tutaj najnowszy jest chyba American Audio i ma nawet naklejkę z rokiem, to jest 2010. Tak. Tak, 2010 rok. To jest najnowszy sprzęt z tych żelaźniaków. A na przykład ten mikser to jest lata 80, 82 rok. 82. Tak. No widać po gnieździe. No, jeszcze DIN. DIN. Jakie ładne. To akurat trafiło do mnie do naprawy i do renowacji. Jeszcze jak widać nie ma wszystkich gałek. Czeka na nowe gałki, na suwaki. Już elektronicznie jest sprawny, ale Czyli tak, tutaj wkładamy płytę CD, Tak. a tym tutaj możemy to coś jest do dobijania do rytmu. do rytmu. Tak. Tu mamy różne marki. Tu jest American Audio, Citronic, Numark, DPA to jest koreańska marka, u nas bardzo mało znana, CPA. CP. DAF Audio to jest Holandia, też jedna z pierwszych europejskich firm, która zaczęła robić sprzęt DJ-ski. U nas mało znana, ale jest ceniona na zachodzie.
U nas można spotkać ich systemy audio, aktywne kolumny, wzmacniacze bardzo dobre dla audio. No i mniej znane marki, tak, to akurat Stanton to jest bardzo znana marka. Gramofony przede wszystkim i sprzęt DJ-ski, miksery. To jest Sound Lab z dość nietypowym malowaniem, jak widać. I tu To tych producentów było trochę, widocznie tych, marek jest tyle, że no, tyle co dyskotek. trudno jest zliczyć. Gemini to jest amerykańska marka znana wszędzie. Bardzo, zresztą mówiliśmy o tym mikserze. Kiedyś były bardzo popularne miksery. No tak, może tu, pójdziemy tak, teraz teraz na pójdziemy salę. tam i cofniemy się trochę bardziej w czasie. No i jesteśmy przy Tak, Unitrze. przy nowej Unitrze, czyli To jest akurat stara Unitra. Tu jak widać, stara, ale jak nowa. tak, lata 80. Piękny zestaw Unitra ma piękną nazwę, bo pełna nazwa tego sprzętu to jest dyskoteka fonodysk. Dyskoteka fonodysk, ale, Jest z tyłu na naklejce to, nie? Potem zrobić ale ona zdjęcie. stoi na oryginalnych nogach. Wszystko jest oryginalne? Nogi są Tak. dorabiane, ale według oryginału, nie? Aha. Statywy są inwencja obecnego właściciela. Ale- Czyli tak zwane kolorofony. Nie, to jest luksomat. A, to jest Luksomat jeszcze coś to jest, mądrzejszego niż że kolorofon. ma system, który możesz zrobić tak zwany stroboskop, czyli on A, zmienia tak, tempo, tak, tak, tak. albo w rytm muzyki jak kolorofon. Jak kolorofon. No w tamtych czasach to była innowacja nie tylko w Polsce, tylko nawet na świecie. Pierwszy taki, jeden z pierwszych sprzętów, który miał takie możliwości, nie? I to nasza polska Unitra. To jest polska Unitra. No mamy znaczek. No, tego się nie Czyli dajemy znak Unitrze, że mają co jeszcze produkować. Czyli jeżeli będą nowe wersje, no to kto wie, ale powiedz mi, te sprzęty się sprawdzały do tego celu? Tak, się Bo te talerze to są tak dość ciężkie jednak. Nie, to tu są napędy paskowe, tu nie ma napędu bezpośredniego, tak jak już w Technicsach, ale no było tego produkowane sporo. No, wszyscy DJ-e w tamtych czasach zaczynali od tego, nikogo nie było stać na... To też nie było tanie. Też nie No, był to tani Unitra sprzęt. nigdy nie była najtańsza, zresztą w Polsce Ale- w ogóle wtedy mało co było tanie, Tak, jeżeli ale chodzi o elektronikę. sprzęt się sprawdzał, sporo tego było, każdy duży dom kultury posiadał to. Tak? Właśnie wiele zachowało się w domach kultury. No właśnie Domy to chciałem zapytać, Żeby bo nie domy kultury, to by one wyginęły praktycznie, nie? Bo no właśnie. wiadomo, że no, jak im częściej się transportuje taki sprzęt, tym bardziej się zużywa. A w domach kultury one najczęściej stały gdzieś tam w jakiejś kanciapie, wyciągane na pojedyncze imprezy parę razy w roku. I w domach kultury one się zachowały. No bo tak samo były polskie magnetowidy, te dziesiątki i one też często stały w domach kultury, dzięki temu się kilka sztuk dało uratować, bo nie zostały wyrzucone. No ale sprzęt, ja kiedyś to widziałem na żywo, raz jeden, miałem taką okazję, no ale nie było to urządzenie zdecydowanie w tak pięknym stanie jak to tutaj. I to jest sprawne i będzie jest być sprawne. może dzisiaj jeszcze odpalane. Będzie. Jutro na pewno, dzisiaj będziemy chyba w innych rytmach. Jutro przyjdzie właściciel tego sprzętu, będzie cały dzień i będzie parę razy go odpalał. Wczoraj odpalaliśmy, sprawdzaliśmy, że wszystko działa po podłączeniu. Dzisiaj chyba nie będziemy tego odpalać, dopiero jutro. Dlatego impreza ma 2 dni i różne rzeczy, różne dni. Dzisiaj będziemy odpalać pewnie Technicsy. No to się może przeniesiemy właśnie na drugą Teraz pokażemy coś w podobnym klimacie. Przepraszam panowie. Albo się ubieramy klasycznie, albo tak. Kolejna perełka z tamtych lat. I to jest w ogóle nieużywane, nigdy, To jest bo jeszcze fabrycznie zafoliowane. nowe, nigdy nie podłączane do prądu. Zestaw z 80 roku Gnakorda. A gramofony mamy duala. Tak, gramofony Duala. Mamy tu instrukcję, jakie to są gramofony. CS 505-3. No i tu mamy jeszcze, Przeciwwagi, igły są jeszcze zabezpieczone, no, wszystko zaplombowane. przeciwwaga niezałożona, nigdy nie odpakowana, no piękne. Razy 2, wszystko, gąbki jeszcze nawet
się nie wykruszyły. No one już się nie trzymają, jedna już odpadła. A? Ale Jednak. No niestety już te gąbki są do wymiany. Ale tu jest, Ale jest na przykład to jest piękne, że jest skórka. Mhm. Sprachsteuerung Auto. Ma crossfader. Regelt nur bei der aufgezogenen Mikrofone Łe, no Schieber. to już teraz jest zwariowałem. Nie no, jest piękna sprawa. No. Tak. I to było w zasadzie przenośne. To jest przenośny sprzęt. Co prawda jest strasznie ciężki. To waży 40 chyba 3 kg, podobnie jak fonodysk. I No, ale jest jest... solidne. No, tutaj mówiłeś, że to jest pierwszy Denon, tak? To jest pierwszy Denon produkowany w dziale DJ-skim. Bo pierwszy Denon był, pierwszy CD Denona był 81 rok, to był DN 3000 i oni na podstawie tamtego Denona zrobili pierwszy sprzęt DJ-ski, to było dokładnie 91 rok, to jest DN 4000F, dość nietypowy sprzęt, bo jest mały srebrny sterowniczek, którym przełączamy kieszenie. Teraz zrobię. Dobra, nie będę akurat teraz. Przełączamy kieszeń. Kieszeń A, kieszeń B. Jednym sterownikiem, czyli jeżeli gra jedna kieszeń, to przełączając na tryb tak zwanej obsługi, nie możemy nic zrobić z tą kieszenią, która już gra. Tak. Czyli możemy mieć podsłuch Możemy po tylko drugiej. zmienić jedną kieszeń, druga w tym czasie musi grać albo nie grać. Nie? I tu po kolei mamy różne. Tu już jest Pionier, To jest Pionier, to jest dokładnie rok 2000. ale piękne wyświetlacze. Pionier to jest pierwszy sprzęt, który ma automatyczne miksowanie. W tej chwili jest w trybie automatycznego miksowania. W 2000 roku Pionier postanowił zawalczyć o rynek tak zwanych żeleźniaków, czyli sprzętów montowanych do raka i poszedł po prostu na całego. Zrobił coś, co zamieszało na rynku. To był jeden z najpiękniejszych playerów do tej pory. No mi się wydaje, że same te wyświetlacze tutaj... Tryb to jest automatycznego bajeczka. miksowania z jednej płyty, tryb automatycznego miksowania z 2 płyt. Czyli przeskoczyli konkurencję jednym tak, krokiem. Licznik BMP wmontowany. No po prostu no, zamieszali. To był naprawdę, kosztował co prawda majątek. A znasz cenę Tamtych, z nie tamtego? pamiętam już. Nie. Musiałbym sprawdzić w katalogach, można to sprawdzić, ale rok później wypuścili podobny 3000, wiele tańszy i tamten był bardziej popularny. Mhm. Tylko był bardziej plastikowy. I Ten jest, okrojone o pewne funkcje? nie miał już automatycznego miksowania, miał A. efektory, miał typowe funkcje, takie co pioniery używały w tamtych latach. Nie? Ten miał całkowicie wszystko inaczej. Czyli jest uznawany za jeden z najlepszych w ogóle? Nie, on był trudny do grania. Aha, Trudny do grania zwykłego. To był pokaz możliwości pioniera. aha. Tak naprawdę to miało pokazać dla konkurencji, że my wchodzimy na rynek i musicie się z nami liczyć. Nie był dobry do grania. Było ich trochę na rynku. DJ-e grali, ale nigdy ich nie kochali. A, to też ciekawe. Tu mamy jest Tascam. już Tascam. Bardzo kultowy już w tej chwili player. Dość nietypowy, bo dwa oddzielne kontrolery do dwóch oddzielnych szuflad, ale ma wszystkie funkcje, które mają już obecne playery, czyli synchronizację tempa, synchronizację bitu, czyli tak zwany sync, obecnie niezbędny w każdym sprzęcie, w nowoczesnym sprzęcie DJ-skim. Licznik BMP, no wszystkie, a to jest tylko odtwarzacz CD, on nie ma MP3. Aha, To jest czyjś stary sprzęt. Tu następny, Vestax, tu jest dość nietypowy sprzęcik. Morse, Sound. Nie, to jest tylko naklejka. Aha, To się nazywa dość nietypowo, bo to jest Disco CD Player i to jest koniec lat 80. a tu się płytę zakłada po Tu się prostu... kładziesz płytę i jest magnes na to. Aha, Magnesu nie dałem, bo zaraz gdzieś by spadł, poleciał, to jest taka kulka, nie jest niczym przymocowana. To robiła jakaś firma w Holandii, no name, nie ma żadnych naklejek, mamy 4 sztuki i na żadnym nie ma nic napisane.
Co, gdzie, jak, co to jest. Nie ma, jest tylko tu coś. CE? ale nic, Tak. Nie wiadomo co to jest, nie? One były w latach 90. u nas się pojawiły. Najczęściej przywiezione z Niemiec, bo w Niemczech one były sprzedawane przez jakąś tam sieć dystrybucji jako sprzęt DJ-ski, chociaż tak naprawdę z DJ-skiego sprzętu to ma dość nietypowy wygląd i regulację prędkości, ale nie ma pitchu, nie ma przycisku Q. No, brak podstawowych funkcji DJ-skich, nie? Czyli bardziej na takie To dla taki wynalazek był w tamtych czasach. improwizacja taka. Wygląda świetnie, bo ta płyta się kręci na wierzchu. Potem odpalimy, bo to naprawdę robi wrażenie. Ale laser przez to się non-stop brudzi. No tak, Leży tydzień i już nie gra, nie? no wiadomo, powinna być jakaś chociaż coś w momencie jak się nie używa, żeby przykryć ten laser. Tu następne perełki, to są dwa Vestaxy. Pierwszy to jest 86 rok W drewnie. w drewnie. Oni wtedy robili całą serię w drewnie. Był taki podstawowy mikser, rozbudowany mikser i dwie wersje tego, Vestax CDX 12 i Vestax CDX 15. 15 różnił się to, że miał okrojone funkcje, nie miał dodatkowo, nie można było podpiąć gramofonów do niego. Tu można podpiąć gramofony, bo tu od razu jest mikser. Z mikrofonem, z słuchawki można wszystko podpiąć. To jest pełnowartościowy mikser. Dość taki sprzęt teraz archaiczny, bo niestety w ogóle nie jest otworzony na wstrząsy. Aha, no tak. Byle przeskok. Z ciekawostek dodam, że na Inwazji Mocy w 1998 roku można było takie sprzęty zobaczyć. Mieli w samochodach. Aha, RMF miał 2 sztuki kupione były w Polsce, tylko 2 były sprzedane w Polsce. wow, Ten przyjechał z Wielkiej Brytanii, więc na pewno nie grał w RMF-ie. wow. Następny sprzęt, kolejny Vestax, to jest jeszcze mniej znany model, bardzo poszukiwany, praktycznie nie do kupienia. Vestax CDX 16. Bardzo fajny sprzęt, już wszystkie funkcje podstawowe ma, już bufor. Świetny sprzęt, naprawdę, nawet dzisiaj go odpalimy, bo to jest bardzo już wyświetlacze już LCD, tam jeszcze są LEDowe czerwone. No mi się to wszystko To jest- kojarzy bardziej już To z już jest tymi. nowoczesny sprzęt. To już jest nowoczesny sprzęt, to chyba jest po 2010 roku, dokładnie nie pamiętam, musiałbym sprawdzić. Gemini podwójny z mikserem. I tutaj już dalej praktycznie. Tu jeszcze z ciekawostek gramofon hybrydowy, czyli gramofon i CD w jednej obudowie. I można odpalić na przykład płyt CD i skreczować płytą. Aha, Jest płyta, która się blokuje tutaj na tym trzpieniu, który tak, ma tak, specjalnie trójkątny inny jest taki kształt. jakby. Jest specjalna płyta, która ma blokować się. I tutaj jest kolejny, to jest CD hybrydowy, czyli tutaj tylko CD odtwarza. Do skreczowania jest ta płyta, która jest, tu akurat jest oryginalna płyta zwykła winylowa, bo tamta nie miała rowków. Oryginalna była taka troszeczkę z dotyku niemiła. Ci, co skreczują, wolą mieć płytę Winylową. prawdziwą, nie? Ja pierwszy, który kupiłem, to miałem z białą płytą. To ona wyglądał bardzo ładnie, ale Niepraktycznie. no, niepraktyczne, się bardzo szybko brudzi, nie? Tu już kultowy sprzęt Technica. Bardzo poszukiwany przez Kolekcjonerów. kolekcjonerów. Ale tu już mamy SD, czyli płyty, czyli Tak, karty pamięci. Karty pamięci mamy już. Karty pamięci, tu jest gniazdo na karty pamięci. I CD. Przełączamy po prostu tryb pracy. Tu już też nowoczesny sprzęt Denona i tu jest wszystkie możliwe nalki. Mało znana Cortex, kiedyś rewolucję zrobił, jak się pojawił w 2007 roku, bo to nie ma już CD, to jest tylko USB. Wszystkie inne firmy wtedy unikały, tak te USB dawały jak chciały, Aha, a Cortex po prostu Postawił tylko na USB. I tu po kolei mamy wszystkie znane marki. Stanton, Numark, Gemini, znowu Vestax i mniej znane typu
tani CD Crypt, Denonki różne, No. American Audio, Reloop. Różne modele znane i mniej Denonów chyba najwięcej. No, ja mam bzikę na punkcie Denonów. Więc pionierów też jest sporo. Tu na przykład Tak. są Widzę właśnie, że tutaj cała jest seria. cała seria Pioniera. Pierwsze pioniery to jest 94 rok. Denon, Pionier wypuścił CDX 500 pierwszy i potem po kolei już zmienił, czyli wersja druga i wersja druga profesjonal. Mały pionierek, bardzo, bardzo ulubiany i poszukiwany przez kolekcjonerów. Setek, najdłużej produkowany player. Przez Tak? 15 lat. Zaczęli w Bez 80. zmian? Bez zmian, nic nie zmienili. Zmienili tylko, jedyne co, jaka zmiana była, bo robili go w Japonii, a jak zaczęli robić w Malezji, całą produkcję przenieśli do Malezji, to różnił się tym, że wyświetlacz częściowo jest pomarańczowy, a te z Malezji częściowo na czerwono świecą zamiast pomarańczowego. Ale niczym się innym nie różnią. Wszystko jest to samo. To jest 200, 400 i po kolei 850, 3000 po kolei, MK1, MK2, MK3. A który z nich był najbardziej poszukiwany, powiedzmy, czy najwygodniejszy, którego użytkownicy najbardziej... To są różne lata, oni zmieniali. To jest 98 do 2000, potem już weszły z MP3, USB, 400, ten miał MP3. To były... To się zmieniało. Nie można powiedzieć, że jeden, że jeden był najbardziej uniwersalny. popularny, Lata uniwersalny. się zmieniały, technologia się zmieniała i się zmieniały urządzenia. Najbardziej kultowe są 500. Do tej pory starzy DJ-e je szukają. I tak samo te 500S małe są bardzo poszukiwane. Czyli kolekcjonerów tego sprzętu jest dużo, No, a jest sprzętu Sprzęt mało. wyginął. A tutaj po przeciwnej Tutaj stronie mamy to mamy miksery. już miksery. Tu mamy najróżniejsze miksery. To jest pierwszy mikser Numarka z 85 roku, który posiadał wbudowany sampler. Wcześniej sampler śmieszny teraz się wydaje, był 4-sekundowy. Aha, Albo jedna pełna sekwencja na 4 sekundy, albo można ją było rozbić na 4 pojedyncze sekundy, nie? I sampler w 85 roku wyszedł, jeszcze nie było CD DJ-skiego, dopiero w 89 Numark wypuścił pierwszy, bo to Numark wypuścił pierwszy CD DJ-ski. aha. Tylko był strasznie awaryjny i bardzo jest ciężko je kupić. Sprawnych w ogóle nie ma. Jeżeli się kupuje, Czyli to... laser, czy... elektronika. Oni próbowali za dużo tam napchali na dzień dobry i nie poradziły sobie sprzęty z tym wszystkim. Aha, a szkoda. No, za szybko to wypuścili i jak widać, Nie było niedopracowane. Numark prawie wtedy zbankrutował. W 92 roku został sprzedany. To jest cała historia. Poślizgnął się na tym? Tak. Przejechał się na pierwszych CD-kach. Numark. I tu mamy różne Gemini, Westaxy. Stanton, piękne Westaxy, to są poszukiwane przez kolekcjonerów. One były oryginalnie tak malowane? Naklejki malowane, tak. Mhm. Naklejki nie są oryginalne. Tak, tak, ale tu lakier bardzo ładny. Westax lubował się w błyskotkach. To była tak zwana biżuteria DJ-ska. Tam zaraz będzie widać. No Mark też potrafił takie wypuścić, jak widać. Tu to są jedne ze starszych, to są lata 80. Iwanko. Vivianco to jest niemiecka marka. To są wzorowane na Gemini. Gemini pierwszy robił w latach 80. nawet na DMC. To jest już typowo Frankfurt. DJ-skie. Z dużymi wskaźnikami. Też piękny mikser, nie? Tak, tak, naprawdę. Bardzo ładny. O, Ghetto Blaster. I tu też Westax błyskotki. A tutaj mamy Denona magnetofony. Magnetofony. To są też magnetofony DJ-skie, gdzie mamy potencjometry od zmiany tempa. To zmieniamy tempo utworu. Nie? Czyli na kasetach to też działało. Też działało. Też były sprzęty robione dla DJ-ów. No i tutaj już
zestawik i dalej mamy gramofony. Ajajajajaj. No, technik trzeba przyznać, że ładne rzeczy robił. A tu mamy Tu są piękne techniksy. gramofon. No, ten w złotym kolorze SL 1200. I to też typowo To jest sprzęt DJ-ski. DJ-ski. Tak. No tak to zwana już limitowana seria, nie? Za wygranie mistrzostw, tam jest napisane DMC, Mhm. wręczali taki mikser. Tylko większość kupowało już sobie, bo nie było. No tylko raz w roku można było, jedna osoba wygrać taki mikser mogła. A one były ogólnie do kupienia również, te serie? Tak. To przypuszczam, że to było naprawdę bardzo drogie w tamtych czasach, w tej limitowanej edycji. Ale to jest coraz droższe. Teraz jest droższe niż kiedyś, czy zaczyna zbliżać się do tej ceny? Myślę, że już chyba przewyższyło cenę zakupu. Tak? To ile teraz taki zestaw kosztuje? Zależy, czy pytasz o mikser, czy o gramofony. No powiedzmy gramofon w jakiej cenie? Gramofony teraz widziałem, ma jeden gościu wystawione, dwie takie sztuki, tylko dwie na raz chce sprzedać, 50 000. 50 000? Tak. Wow! Sam myślałem, żeby kupić, ale ja chciałem drugiego dokupić, a nie dwa. Wow! Za drogo, no. 50 000 to naprawdę. Bo gdzieś tam widziałem, jak się nie trafia raz na parę miesięcy, gdzieś na zagranicznych serwisach, no to równowartość tam 12-13 naszych tysięcy kosztuje. No a tamten pojechał 50 za dwa, nie? Ale ma w takim stanie jak ja. No ale ja widziałem wczoraj w Polsce ktoś chce sprzedać laserdyska za 17 000, gdzie na zachodnich aukcjach kosztuje $20-40. Także nie wiem, Polska czasami jest trochę Polska w tej specyficzna. chwili się zrobiła drogi sprzęt elektroniczny używany. A tutaj mamy Meca, to jest To ciekawe. jest jedyny magnetofon podwójny zbudowany mikserem. Tylko Metz robił taki, robił w dwóch kolorach, czarny i srebrny. Ja nie wiedziałem, że Mec w ogóle takie rzeczy robił. A tu się okazuje... A do czego służył ten otwór? Do tego było kółeczko i tak zwane dokręcanie. Czyli jak w magnetofonie, jeżeli zatrzymasz piosenkę, to jeżeli ją wystartujesz, to ona zawsze ma to delikatne opóźnienie. Więc było tu specjalne kółeczko i cofałeś. Aha, Przewijałeś ręcznie taśmę o te pół obrotu, rozumiem. żeby idealnie wystartować z tego momentu, z którego chcesz. I tu kolejny Tutaj magnetofon. JVC. I piękne te magnetofony. Denon. I to są też typowo DJ-skie. Tak, to są No i tak to pomału zbliżamy się do końca. wracamy do Unitry tutaj i teraz wejdziemy za pulpit. I poopowiadamy, bo dzisiaj ten sprzęt tutaj pracuje. I tu mamy I tutaj mamy właśnie 2 gramofony Omnitronika. Typowy mikser do stretchu, czyli do przycinania płyty. A jak długo te płyty wytrzymywały? Jeżeli były tak... Zależy od tego, jak je molestował grający. No, ale były wytrzymałe w miarę te oryginalne do tego celu przystosowane. Bo one też teraz słyszałem, że osiągają już wysokie ceny, te z dawnych lat. Jak wszystko co z dawnych lat, wszystko zaczyna teraz drożyć, nie? I tu mamy bardzo rzadki mikser Technicsa 4-kanałowy, podwójny też, niepodłączony teraz Vestax do scratchu i Numark do scratchu. I wszystkie gramofony to są już tutaj typowo scratchujące. Denon DJ-ski, tu jest Omnitronic.
Pięknie. No, myślę, że dzisiaj będzie dużo zwiedzających, bo jest dzisiaj jeszcze wcześnie bardzo, więc myślę, że bardzo dużo osób jeszcze przyjdzie obejrzeć tutaj te piękne urządzenia. No, dla mnie jest to nowość, bo ja co prawda gramofony znam, widziałem różne, ale tych typowo takich DJ-skich, powiem Ci szczerze, nigdy nie miałem ani w domu, ani nigdy z nimi nie byłem tak jakby na bieżąco, żeby obejrzeć, jak to pracuje. No, ale widać, że to jest naprawdę pięknie zrobione, nie tylko praktycznie, ale i wizualnie. Tak, to miało robić wrażenie. A powiedz mi, ten, który sprowadzaliśmy z Niemiec, który to jest? Teraz Możesz mi pokazać jeszcze? Tak, tak. To jest... A, tutaj jest. Chciałem mieć taki wynalazek. To jest firma w ogóle nieznana u nas. Jakiś Pronomik. To jest tak zwana... Możemy to przyłożyć do oryginału. To jest podróba udający trochę pioniera. Aha, 400. czyli wzięli trochę jakby, no faktycznie. I ma udawać pioniera. Dali trochę więcej, bo tutaj jest możliwość grania też z karty pamięci, ale tak naprawdę to jest tani, ale no taki podstawowy player. I to jest ten, co zamówiliśmy tak. wtedy. W Niemczech. No nie miałam takiego wynalazku w kolekcji. I on był sprawny, czy... Częściowo był uszkodzony. Uszkodzone switche i zasilacz w środku nie trzymał się. Musiałem go zamocować na nowo po swojemu, bo był tylko na plastikowych takich tulejkach, które popękały. Aha. Więc no, wymagał drobnej naprawy. Nie było to jakaś skomplikowana naprawa, poszukiwanie części, tylko prosta Dlatego tutaj naprawa. też od razu bym pozdrowił Cynthię, moją córeczkę, bo to ona zorganizowała, że tak Przez nią powiem, kupowane było. ten zakup, że udało się to kupić. Także Cynthia, widzisz, jest to teraz Także tutaj w tej dziękujemy. chwili Dziękujemy. wystawa tego sprzętu i dzięki Tobie też jest tutaj jedno ciekawe urządzenie, w sumie nawet rzadkie, prawda? Tak. No, ja pierwszy raz zobaczyłem, jak do mnie przywiozłeś. Tak? Nie widziałem wcześniej. Tylko na zdjęcie. U nas nie bywają, ale no, jak ktoś przywiezie najczęściej z Niemiec lub z Holandii. Tak nie jest znane. I to wszystko, te wszystkie urządzenia należą do 2 osób, czy jest więcej? Jest, Bo tak się zastanawiam, gdzie to w zasadzie trzymać w domu. Też jest trochę problem. To jest trochę problem, nie? Tak. Bo my mamy ten problem z urządzeniami audio, z naszymi magnetofonami, gramofonami, wieżami. No a ty masz problem, gdzie trzymać te wszystkie urządzenia. No ale cały czas jakby nie odpuszczasz i jeżeli się pojawia się coś nowego na rynku, czego poszukujesz, to oczywiście trafia do kolekcji. No musi. Ratujesz, no bardzo dobrze, bo my ratujemy sprzęt, powiedzmy, no też audio, no ale z tymi urządzeniami nie mamy zbyt wiele wspólnego i dzięki Tobie i Twoim przyjaciołom, znajomym, którzy się wyspecjalizowali właśnie w tego typu urządzeniach, jest on również ratowany, bo Tak. to jak było popsute, no to DJ-e chyba nie przykładali do tego aż tak wielkiej wagi, żeby to przechowywać później. Popsute kupowali nowe i jechali dalej. Tak. Także uratowanie niejednych sprzętów, no jest to rarytas. No teraz już ludzie zaczynają doceniać te stare sprzęty i coraz więcej trafia do mnie też do naprawy, bo ja też je naprawiam. Nie tylko swoje, ale także dla innych. Także jakbyście mieli coś do naprawy, to piszcie w komentarzach. Piotrek na pewno się podejmie. No na przykład o te numerki są bardzo ciężkie w serwisowaniu i Darka poznałem, tak, bo on ma 4 sztuki, 2 już mu naprawiłem, ale 2 jeszcze nie może odkopać, bo ma po prostu tego tyle, że ma zakopane totalnie. I wszystkie 3, ten też kupiłem za jakieś tam, nie pamiętam nawet za ile, totalnie trup, nic nie działało, teraz jest w pełni sprawnie. Nie ma tylko Nakładki tej metalowej połamane i trzeba będzie dorobić tak jak oryginał. No kopię. tak.
No to nic, ja Ci dziękuję bardzo. Dziękuję. I Piotrze, ja postaram się, żeby ten film trafił jeszcze dzisiaj na kanał, żeby jutro być może więcej osób już wiedziało i przyszło obejrzeć te piękne urządzenia. Także dziękujemy za oglądanie naszego kanału, za to, że piszecie komentarze, że subskrybujecie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Na razie.